Przy takim evencie jak IM, jakim wyprzedzeniem zaczynacie planowanie tego, co będzie za rok? Czy to jest od razu dzień po wielkim finale, czy Dzień po. od razu? Dzień po. Dlatego, że jak już tu pracujemy, jak już tu robimy, to po prostu myślimy sobie, o kurczę, to można było lepiej zrobić, tamto można było lepiej zrobić. Tak na świeżo patrzymy i notujemy już, co się da lepiej zrobić, co inaczej. Ja tu zdradzę może, nie wiem, a co tam? Będą na mnie źli, ale zdradzę. Będziemy mieli na spotku na przykład w przerwach na spotku będziemy mieli dla publiczności, typowo na spotku, zawody o jakieś tam fanty w Deluxe Ski Jump 2, czyli w te słynne skoki narciarskie, prawda? Cały spodek będzie sobie oglądał skakanie. To jest pomysł ze stycznia 2018 roku. Teraz wprowadzamy, bo jakoś nie pamiętam dlaczego nie daliśmy rady wprowadzić w zeszłym roku, więc myślimy o tych rzeczach i myślimy przez cały rok. Oczywiście nabiera to myślenie intensywności, zamienia się w plany, zamienia się w jakieś rzeczy tam, które wykonujemy i tak dalej, ale no ja myślę o Katowicach cały rok. Nie ma tygodnia, żebym nie myślał o Katowicach. A rozważacie kwestię modyfikacji sceny, bo ta obecna, która funkcjonuje na spotku, jest dość charakterystyczna i kojarzy się z IEM-em, ale z drugiej strony sprawia też, że na samych trybunach jest dosyć spora martwa strefa, za którą nie ma kibiców. W wypadku okrągłej sceny można byłoby jednak zwiększyć liczbę tych kibiców, którzy mogą obejrzeć mecze. Powiem tak, nasza scena to jest Porsche 911. Kształt klasyczny. Mało się zmienia co roku, bo jest to dobry kształt i kojarzy się tylko z nami i się sprawdza. To jest to paralela taka naprawdę wydaje mi się dobra i mocna, bo ten Porsche jakby porównać, jak on się zmieniał z roku na rok, właśnie ten model, czy te podobne modele, zmieniał się niewiele, jest rozpoznawalny, jest charakterystyczny tylko i wyłącznie dla Porsche, tak? I tak samo nasza scena jest naszym znakiem rozpoznawczym. Jeżeli zrobisz zdjęcie na dowolnej scenie sportowej, gdziekolwiek na świecie, tych scen może być kilka, można stwierdzić, o kurczę, to jest scena, nie wiem czyja, nie mam pojęcia. Ta jest scena, nie wiem czy ja, nie mam pojęcia. A jedno zdjęcie sceny w Katowicach, nieważne który rok, rozpoznajesz. Wiesz, że to są Katowice, nie żaden inny turniej. I to jest niesłychana wartość. To ktoś może powiedzieć, o znudziła mi się, opatrzyła mi się i tak dalej, ale to jest naprawdę niesłychana wartość, kiedy ludzie widzą i natychmiast rozpoznają. To jest część naszej marki i tego ja bym nie chciał zostawiać właśnie z tego powodu, że tak naprawdę jak człowiek myśli o Katowicach, jak człowiek myśli, czy kupować bilet za rok na Katowice, no jasne. I to, jak przewidywalna jakość to jest, jak to wszystko jest, wiem co to jest, wiem co to będzie, to pozwala właśnie ludziom w ciemno zaufać Intel Extreme Masters Katowice jako turniejowi, jako miejscu, do którego się chce iść w ciemno, z zamkniętymi oczami. Czyli w tej materii bardziej ewolucja, a nie rewolucja. Tak, wydaje mi się, że to, co mamy, jeszcze nie wyczerpaliśmy wszystkich możliwości. Zmieniła się scena w porównaniu z zeszłym rokiem. Zmieniła się zeszłoroczna w porównaniu z poprzednim. Cały czas jest ewolucja i cały czas pracujemy nad nią, żeby była lepsza, żeby to wykorzystanie było lepsze, bo mamy przecież, scena nie ma być tapetą dla graczy, scena ma dodawać do widowiska. Więc jak mamy na przykład mecze 1 na 1, mamy te duże portrety. W zeszłym roku nam się schodziły te ekrany i schodziły i wtedy się pojawiał ten portret i to 1 na 1 mogło się już skończyć do tego czasu. A w tym roku mamy pełne te powierzchnie, prawda? Wychodzi nam All of Meister kontra, nie wiem, Device. Bum! I mamy 2 wielkie portrety i publika widzi, publika ma się czym, kurczę, no to podkreśla tą sytuację, że to jest 1 na 1, że to jest i kibice tam już było czuć w zeszłym roku, jak te ekrany się schodziły, były te na przykład te wyświetlone te portrety graczy, a teraz będzie widać to natychmiast i szybko. I to są takie drobne elementy, drobne smaczki, które właśnie wprowadzamy, żeby publiczność czuła się bardziej zintegrowana z tym widowiskiem. Scena 360 może kiedyś, może na innym turnieju, ale w Katowicach wycieramy własny szlak
i nie chcemy z niego zejść i podążać cudzym, bo robić jednak scenę 360 to byłoby to, że podążamy cudzym szlakiem. Czyli trzymamy się sceny, a jak wygląda kwestia gier? Bo znowu mamy na IEM-ie CS-a i StarCrafta. I czy istnieją plany, żeby dalej wspierać akurat te dwa tytuły? I pytam szczególnie w kontekście StarCrafta, który jak wiemy, no popularnością taką jak w czasach swojej świetności, no lekko mówiąc nie grzeszy obecnie. Ja nie potrafię teraz zadeklarować niczego definitywnie na ten rok i na przyszły rok. Natomiast powiem tak anegdotalnie. Myśmy zrobili, tak patrząc wstecz, błąd, porzucając Counter-Strike'a 1.6 w Europie. Patrzyliśmy globalnie na Intel Extreme Masters w ten sposób, że no, gra, którą mamy, musi działać w Chinach, gdzieś tam w Singapurze, gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych i też w Europie. I to nam narzucało takie spojrzenie, że no kurczę, ten Counter-Strike już nie działa w Chinach już nam nie działa w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. Działał całkiem dobrze w Europie i gdybyśmy zrobili to, co robimy teraz ze StarCraftem, gdzie mamy jeden lub dwa turnieje w roku StarCrafta tak naprawdę w Intel Extreme Masters, ale kultywujemy ten wspaniały turniej katowicki, to nam pozwala przedłużyć tą wspaniałą historię i zbudować most do ewentualnej nowej gry. Tak jak mogliśmy mieć ten turniej co roku w Europie, tego CS 1.6, zachować ten prestiż, zachować tą ciągłość i przy wyjściu CSGO po prostu przekonwertować go na CSGO. I nie zajęłoby nam aż tyle czasu, ile nam zajęło, żeby odbudować ten prestiż marki Intel Extreme Masters w Counter-Strike'u. Teraz wydaje mi się, że no jeżeli zawodnik jak Guardian mówi, że bardziej niż na wygraniu Majora zależy mu na tym, żeby nazwa jego drużyny była na pucharze Intel Extreme Masters, no to mówi to trochę. Właśnie IEM to kawał historii i przez tę całą historię przewinęło się wiele gier, nawet takich, które dzisiaj sportowo już niewiele znaczą, albo w ogóle ich nie ma w stylu Warcrafta, w stylu Quake'a. Jest jakiś z tych wszystkich tytułów jakaś gra, której brak najbardziej ci doskwiera, którą lubiłeś i którą chętnie byś zobaczył znowu? Chętnie to Quake. Ja zawsze bardzo lubiłem Quake'a. Chętnie to Quake, natomiast jest jak jest i myślę, że nie ma co tutaj dywagować, nie ma co tutaj myśleć, co by było gdyby. Trzeba po prostu przejść nad tymi rzeczami do porządku dziennego, ale no powiem tak, w moim osobistym życiu nutka romantyzmu we sporcie to były właśnie moje czasy, kiedy grałem w UT i moje czasy, kiedy ten Quake cieszył się powiedzmy stosunkowo dużą świetnością na polu e-sportu. No żal mi, naprawdę, no jak mam teraz troszeczkę się wyspowiadać, to żal mi, że ten gatunek Deathmatch 1 na 1 z Quake'a jest świetny do oglądania, a jednak nie gra w to dość osób, żeby to się stało czymś takim, powiedzmy, na przestrzeni e-sportu, powiem brzydko, mainstreamowym. No, były ostatnio próby reanimacji, ale chyba dość średnio udane, bym powiedział. Początek był dobry, obiecywali sobie wszyscy po Quake'u i to jest fajna gra, to się fajnie ogląda, fajnie się w to gra też. Ja gram nieraz w Quake Champions, no ale teraz, żeby wejść na ten pułap, na którym trzeba być, żeby być w Intel Extreme Masters, to no trzeba zdecydowanie dużą oglądalność zapewniać, bo nie można spotka wypełnić grą, która niestety nie jest aż tak popularna. Teraz prym na scenie sportowej, też po części, wiodą w dużej mierze tytuły Battle Royale. Mamy chociażby na Expo Fortnite'a w tym roku. W e-sporcie ciężko mi powiedzieć. W grach multiplayer tak, w e-sporcie niekoniecznie. Chyba że mówimy o takim granie multiplayer. Influencerów i tak dalej, to jednak przyciąga sporą rzeszę widzów. Tak, ale to są nadal turnieje influencerów, prawda? To do pewnego stopnia to jest troszeczkę na zasadzie, że czy chciałbyś zobaczyć, jak Joanna Krupa boksuje się za nią Rubik? Tak, chciałbym. To jest fajne. No ale nie co tydzień, nie co miesiąc. Prawda? No o scenie takiej
zawodowej, nazwijmy to, jeszcze trudno coś wyrokować, bo to jednak jest bardzo młody twór. No na dłuższą metę te umiejętności, ta umiejętność wygrywania, umiejętność zrobienia czegoś, czego nikt nie jest w stanie w grze zrobić, tak? Bo dlaczego oglądamy sport? Częściowo z uwagi na historię, tak? Ktoś ci opowie, słuchaj, bo ten McGregor z MMA, on przyszedł, on był w ogóle znikąd, wszystkich tam wyzywał i wszystkich tam niszczył. Niesamowity koleś i teraz walczy z jakimś tam kolesiem z Dagestanu, który się tam z tym siłował z niedźwiedziem, jak miał 7 lat, czy coś takiego i tak dalej. No zachęci cię to do oglądania, prawda? Ale na dłuższą metę to musi być i dobra historia, i te umiejętności, bo oglądamy sport, żeby zobaczyć, jak ktoś robi coś, czego ja w najśmielszych marzeniach nie jestem w stanie zrobić, tak? Jeżeli jest to osoba, Lionel Messi w piłce nożnej, strzela hat-tricka i z dorosłych mężczyzn, zawodowców robi niemalże osłów, to się ogląda niesamowicie, tak? I musi być ta historia połączona właśnie z tymi umiejętnościami, z tą fascynacją ludzkim talentem. To jest niesamowite oglądać coś, gdzie człowiek wyraża swój talent i tylko szczęka opada i podziwiasz. I to jest ta esencja sportu, a nie to, że siadł koleś, który ma tam 200 000 śledzących na Twitterze, siadł z drugim kolesiem, który też ma tam 400 000 śledzących na Twitterze, zagrali sobie i tak dalej, ale podskórnie wszyscy wiemy, że da się lepiej. Tak? I muszą być te dwa komponenty ze sobą, żeby to było coś niesamowitego, prawda? Jak fajnie się oglądało Virtus Pro, bo tam były postacie, prawda? Tam był Pasza, tam był Taz, prawda? Tam był Neo, legenda żywa, tam był Snax, tam palcem pogroził do kamery i tak dalej. Dlatego to się fajnie to drużynę oglądało, bo ona miała osobowość. Tylko że ona miała też umiejętności. Jakby tam posadzić 5 influencerów, nie jest to rzecz długofalowa, tak? Więc te turnieje influencerów to no okej, fajne, tylko że na dłuższą metę wartość przedstawia właśnie talent, umiejętność wygrywania, umiejętność zrobienia czegoś, czego nikt inny nie zrobił, umiejętność innowacji, tworzenia różnych technik, zmieniania taktyki gry, wprowadzania czegoś, czego nikt jeszcze nie zdołał wymyślić, wygrania za pomocą tego turnieju. To fascynuje na dłuższą metę, bo to jest długofalowa wartość sportu. Na razie patrzę się w kontekście Battle Royale oczywiście, w dużej mierze na liczby, tak? Bo rok temu mieliśmy szał na PUBG, teraz mamy Fortnite'a. Pojawiło się Apex Legends, nie wiadomo co będzie za miesiąc albo za pół roku. Więc czy widzisz w ogóle szansę, żeby ta scena jakoś się może na tyle wykrystalizowała pod kątem właśnie tego, co mówisz, takich nie typowo graczy wziętych z jakichś tam matchmakingów pierwszych lepszych, to takich naprawdę wymiataczy, nazwijmy to tak? I to na tyle, żeby te Battle Royale zawitały nawet na IEMA? Wydaje mi się, że generalnie no, mieliśmy już PUBG na IEM-ie, tam próbkę, przymiarkę. Wydaje mi się, że no jest kilka takich powiedzmy kłopotów, czy może inaczej, specyfika jest tego gatunku jest taka, że w tej chwili gry multiplayer stały się czymś, czym powiedzmy kiedyś były te gry MMO. Zbiera się kupa przyjaciół i no i dawaj grajmy razem wieczorem czy coś takiego. I te gry takie, gdzie można wejść, pograć sobie, pocieszyć się tym z kumplami, teraz bardzo mocno podlegają modzie. Więc jest taki naprawdę duży, taki grubaśny margines tych osób, którzy grają z kumplami i przenoszą się z gry na grę, bo są modne. To nie są osoby, które grają po to, żeby zgłębiać wszystkie możliwe tajniki tej gry i po prostu cytować deweloperom gry samym, że ta broń tyle, ta broń jest lepsza, dlatego deweloper wtedy... Prawda? Bo tak kiedyś to za czasów Quake'a czy UT tak było. Teraz są ludzie, którzy chcą tak czysto jako społeczne zajęcie, chodźmy coś pograjmy, tak jak się gra ze znajomymi w pokera, prawda? Łatwo się zagra, tutaj siadamy, a w następnym tygodniu gramy w inną odmianę pokera na przykład, nie? Czy coś takiego, bo nie gramy po to, żeby być najlepszym na świecie, tylko gramy po to, żeby się dobrze bawić z kolegami. I te duże grupy, to jest kolosalna grupa, jak widać po Battle Royale'u, która się przenosi z tytułu na tytuł, bo ta moda się zmienia i chcą spróbować czegoś nowego i chcą po prostu wspólnie spędzić czas. I to jest zupełnie inna grupa od tej grupy, która
Tak jak ja kiedyś w kafejce siedziałem z notatnikiem, weź no strzel we mnie, ile ta broń zabiera, nie? I spisywaliśmy i sobie wymienialiśmy się poglądami, która broń lepsza, którędy tu lepiej, jak taktyka i tak dalej, i tak dalej. To są zupełnie dwie odmienne grupy i to, co ma teraz PUBG, to wydaje mi się, to jest ta grupa tych wiernych osób, które kochają tą grę, które zgłębiają tą grę i które chcą być dobre w tej konkretnej grze. Tak? Osoby, które nie przeszły z Fortnite'a na Apexa, to są właśnie ci wyjadacze, powiedzmy, którzy kochają tą grę i którzy pozostaną przy tej grze. I ta krystalizacja, którą wspomniałeś, to właśnie to, co się stało z PUBG, to, co się dzieje z Fortnite'em, to jest właśnie ta krystalizacja. Natomiast czy wytworzą się ligi, turnieje, gwiazdy, najlepsi wygrywający? Nie do końca wiadomo, bo no, wszyscy biegamy, prawda? Wszyscy w szkole biegaliśmy na 100 metrów czy coś. Ale taka piłka ręczna jest bardziej popularna od oglądania biegów na 100 metrów, prawda? Więc to, że wszyscy coś robiliśmy, że znamy się na bieganiu, że umiemy biegać i tak dalej, wcale nie narzuca tego, że to musi być najbardziej popularny e-sport. Na razie są trudności z pokazywaniem tego e-sportu. Na razie nie ma dużych dowodów na to, że publika bardzo łaknie tego e-sportu Battle Royale w takim sensie, jak publika łaknie e-sportu w CS-ie czy w League of Legends. Zobaczymy, bo to też nie jest powiedziane, że ktoś nie znajdzie takiej porządnej, fajnej, dobrej odpowiedzi na te zadane pytania. A kwestia gier mobilnych, bo to też jest pewna gałąź sportu. Powstają gry, które wytwarzają swoją scenę. No niemniej przez te takie bardziej hardkorowe środowiska graczy, no nadal trochę są traktowane z pewną taką, no nazwijmy to pogardą, bardzo pejoratywnie. Znaczy, powiem tak, ta pogarda to jest bardzo typowa dla środowisk e-sportowych, bo byli gracze Quake'a 1, Quake World, gardzili graczami Quake'a 2, te dwie grupy w jakiś sposób gardziły graczami Quake'a 3. Quake trójka gardziła Quake 4 i Counter-Strike'em też gardzili. Counter-Strike 1.6 gardził Counter-Strike Source, prawda? I tak dalej, i tak dalej. To samo mamy StarCraft Brood War gardził Warcraftem 3, Warcraft 3 gardził Dota gardziła League of Legends i ten łańcuch cały czas się tak powiedzmy przedłużał. Natomiast istotne jest tak naprawdę tylko i wyłącznie to, czy to jest fajne do oglądania i czy lepszy zawodnik wygra większość meczów z gorszym zawodnikiem. Tylko tyle. Nie ma znaczenia, czy tobie się ta gra podoba, czy się nie podoba. Ja baseballa nie lubię oglądać, nie obchodzi mnie, uważam to za głupi sport. Czy to powoduje, że to jest obiektywnie zły sport? Nie. Absolutnie. Jak ktoś jest fanem baseballa, proszę bardzo. Więc e-sport będzie się coraz bardziej rozgałęział, wydaje mi się. Ludzie się podzielą troszeczkę na telefony, na konsole, na pecety, na okulary wirtualnej rzeczywistości i będą sobie żyły gałęzie sportu. Pewnie do momentu, aż ktoś znajdzie sposób na to, że tak naprawdę za wszystko jest odpowiedzialny telefon i z telefonu możemy grać tak, jak gramy na pececie na przykład i nie tracimy zupełnie niczego, ani przy interfejsie, ani przy sposobie oglądania, ani przy, nie wiem, odświeżaniu ekranu i tak dalej, i tak dalej. To jest fascynujące, ale wydaje mi się, że właśnie rozgałęzi się ten e-sport, a potem wróci, jeżeli się znajdzie właśnie zegarek, czy telefon, czy implant w mózgu, gdzie można to wszystko scalić, tą rozrywkę w jednym miejscu, w jednym urządzeniu. Tak na zakończenie zatoczę trochę koło i wrócimy do kwestii organizacji IEM-a, bo IEM jest jedyną albo jedną z niewielu tak dużych imprez e-sportowych, na które wstęp mają osoby nie tylko z biletami, ale także osoby, które tych biletów nie zakupiły, mogą sobie wejść po prostu wolno. Co was skłoniło do tego, żeby mimo upływu lat, no i mimo tego, że sam e-sport się zmienia, jak już ustaliliśmy, nadal utrzymać ten model, który no dla wielu jest, powiedziałbym, nawet dość nielogiczny, tak? No bo jednak jak robi się event, to też po to, żeby go sprzedawać poniekąd, tak? Bo także poprzez wejściówki, a tymczasem na IEM-ie to jednak jest troszeczkę inaczej. Subkultura tego turnieju. Ta subkultura, która się wytworzyła wokół tej kolejki, magia tej kolejki,
ten mit tej kolejki wręcz, to jest legenda, tak? Ta kolejka cała. I to, co się dzieje wokół tej kolejki, te rzeczy, że ludzie przychodzą w piątek na Intel Extreme Masters, wychodzą wieczorem, jak my już kończymy mecze, idą do jakiejś knajpy, napiją się, potem zostają wygonieni z tej knajpy wieczorem i idą o 4 nad ranem z powrotem do kolejki, żeby w sobotę wejść jako pierwsi. No to jest swego rodzaju koloryt, klimat tego turnieju, który jest niepodrabialny. To już ta atmosfera, to jest część atmosfery. Jak się ma coś takiego, ja robiłem turnieje, no przepraszam, w Sydney, gdzieś tam w Australii, w Chinach, w Stanach Zjednoczonych, na wschodnim wybrzeżu, na zachodnim wybrzeżu, w Brazylii, w różnych miejscach Europy. Byłem na różnych turniejach i coś takiego, co mają Katowice, co jak się wejdzie do spotka, to się to czuje. To jest coś, jest ten szum spotka, jak szum morza. Nie wiem, jak to opisać, ale brzmi zupełnie inaczej niż szum innej hali. I to jest coś, ja nie wiem, jak to powtórzyć. Jakbym wiedział, to byśmy zrobili coś gdzieś w Chinach, czy gdzieś, nie wiem, w Niemczech, czy gdziekolwiek indziej. Zrobilibyśmy imprezę o takim klimacie. Tylko że to jest metafizyka, to jest alchemia, gdzie my tak naprawdę wiemy kilka punktów, które spowodowały, że na spotku jest ta magia, ale nie wiemy wszystkich. Nie jesteśmy w stanie tego powtórzyć. Więc przede wszystkim ja myślę o tym, jak tego za przeproszeniem nie spieprzyć. Bo ten klimat to jest naprawdę, można się w tym klimacie zakochać. To są imprezy, gdzie ludzie chodzą z roku na rok, wracają, bo się fantastycznie bawią. I my nie chcemy tego zepsuć. Po prostu. I to jest naprawdę ta alchemia. To nie jest wzór, że zrobisz A, B, C i efekt będzie D. My nie wiemy, jaki będzie efekt, jak zrobisz A, B, C, bo to jeszcze wiele innych czynników, które nie do końca nawet zależą od nas. Więc staramy się po prostu nie zepsuć. Każdy IM to oczywiście ogrom pracy organizacyjnej. Jak więc wygląda u ciebie, czy ogólnie u twoich współpracowników, to taka refleksja, bo zakładam, że po każdym IM-ie następuje refleksja, co mogło być wykonane lepiej, co wyszło nie do końca tak, jak byście chcieli. I czy na przykład nie masz tak, że czasami nawet dzień po zawodach łapiesz się za głowę i mówisz, że kurczę, to mogło wyjść lepiej, że to nie wyszło do końca tak, jakbym sobie tego życzył i starać się z tego wyciągnąć jakieś wnioski, jakąś naukę? Zawsze tak jest. Zawsze. Jeżeli człowiek ma otwarty umysł i chce cały czas dążyć do doskonałości, a w e-sporcie jeszcze trudniej jest, bo ten e-sport cały czas się zmienia, no to zawsze trzeba wyciągać wnioski, zawsze trzeba patrzeć na siebie krytycznie, zawsze trzeba oceniać swoje własne pomysły z wczoraj, z tygodnia wcześniej, sprzed pół roku i tak dalej, i patrzeć, czy się jest na dobrej drodze. To jest niesłychanie ważne i nie zdarzyło się chyba jeszcze tak, żebyśmy nie zrobili turnieju i nie pomyśleli, kurczę, no to zrobiliśmy, no trzeba było z tym sobie dać już spokój, albo kurczę, no tu byłoby to lepiej zrobić, tu można było inaczej. Na przykład podam tak konkretnie, w zeszłym roku ta scena była bardzo fajna i tam się wiele rzeczy zmieniało, ale teraz dołożyliśmy animację, żeby to wyglądało lepiej, żeby to z jednego stanu sceny w drugi stan sceny przechodziło. Żeby to lepiej wyglądało i spojrzymy na to, zobaczymy, co zrobiliśmy źle i zmienimy to. Bo prawda jest taka, że cały czas remontujemy ten samolot, lecąc tym samolotem na drugą stronę oceanu. Przekonamy się, jakie efekty tego ciągłego remontu będą za rok. No mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Ale chyba jest coraz lepiej w Katowicach. Moim zdaniem tak, to jest mój trzeci IM i jak na razie widać ten stały progres względem poprzednich lat. No to dobrze. No na pewno się znajdą osoby, które powiedzą, że nie wiem, w tamtym roku było lepiej, ale to też często związane jest ze wspomnieniami. Ktoś ma naprawdę jakieś wyjątkowe wspomnienie
konkretnie z tego turnieju, konkretnie z tego powodu i to też czasem powoduje, że ktoś uważa, że coś było lepiej w tym roku, a nie w tamtym. Ale no, jak to powiedział Jose Mourinho, nawet Pan Jezus nie zadowolił wszystkich. I myślę, że na tym miłym akcencie możemy zakończyć. Dziękuję Ci bardzo za Ja również dziękuję. poświęcony czas, za wyczerpujące odpowiedzi. I Wam także dziękuję za obejrzenie tego materiału i zapraszam do innych naszych filmów. Cześć.